No cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj robimy przegląd plecaków z Decathlona, które możecie zabrać ze sobą do samolotu jako bagaż podręczny. To jedziemy. Na tapetę biorę dzisiaj kilka plecaków. Dwa plecaki po 23 litry, Quechua NH Escape 500, Quechua NH Escape 500 Roll Top. Następnie dwa plecaki po 30 litrów, Quechua Arpenas NH100 i Quechua Arpenas NH500. Obydwa mają po 30 litrów. Szlagowy plecak Quechua NH Escape 500, który ma 32 litry. I największy z nich wszystkich, czyli 4Class Travel 500 Organizer, który ma 40 litrów. Ceny tych plecaków i wymiary tych plecaków znajdziecie w opisie. Po pierwsze, chcę sprawdzić, czy uda mi się spakować do nich wszystkie potrzebne rzeczy na około tygodniową wycieczkę do ciepłych krajów. Czy to do Azji, czy do Europy, to nie ma znaczenia, byleby było ciepło. Ja wyznaję zasadę, że spakowanie się na tydzień wystarczy Wam tak naprawdę na cały rok i ja to przetestowałam na własnej skórze. W ten sposób podróżowałam po Azji przez 10 miesięcy i jak coś mi się zużyło z ubrań czy z kosmetyków, to po prostu dokupowałam na miejscu. Absolutnie nie ma w większości krajów na świecie. Wydaje mi się, że naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby ciągać ze sobą nie wiadomo ile ciuchów, nie wiadomo ile kosmetyków. W większości wszystko można dokupić na miejscu. Tak więc polecam pakować się w miarę minimalistycznie. Mam dla Was dodatkowy bonus, listy do pakowania, takie interaktywne listy, gdzie możecie sobie odhaczyć rzeczy, które już spakowaliście. Znajdziecie u mnie na stronie internetowej. Znowu link znajdziecie w opisie. Polecam te listy, żeby wiedzieć mniej więcej, ile spakować właśnie na takie krótkie czy też dłuższe wyjazdy. Kolejną rzeczą, którą chciałam powiedzieć na wstępie, jest to, że testowane dzisiaj przeze mnie plecaki, wszystkie są w miarę miękkie. I mimo iż ich rozmiary są trochę większe niż te wymiary bagażu podręcznego, większe o kilka centymetrów, to, że ten plecak oczywiście jest miękki, sprawia, że i tak da się go upchać do tych kontenerków, w których ewentualnie ktoś z obsługi kazałby Wam je upchnąć. Natomiast z tego, co ja obserwuję, to naprawdę, jeśli chodzi o takie miękkie plecaki, nikt się nigdy ich za bardzo nie czepia. No dobrze, ale przejdźmy do meritum. Jeśli chodzi o to, co ja zabieram, to naprawdę ja mam podejście bardzo minimalistyczne i zabieram dosłownie podkoszulek ze sobą. Ostatnio odkryłam również podkoszulki wełniane, które trzymają zapachu, w związku z tym można w takiej koszulce chodzić przez kilka ładnych dni pod rząd. Biorę jedną z kieckę na wszelki wypadek, aczkolwiek nad tym bym się jeszcze zastanowiła, bo przez 10 miesięcy mojej ostatniej podróży nawet raz nie chodziłam w kiecce i wcale mi jej nie brakowało. Biorę leginsy, jedną parę, a drugą biorę na siebie. Piżamka, ręcznik, to jest ten dosyć mały taki, którym się nie owinę, ale się wytrę i na tym mi zależy. Bielizna, strój kąpielowy, tutaj mamy poduszkę pod szyję, maskę na oczy. Ja śpię głównie w hostelach, dlatego ja kupiłam takie prześcieradło do śpiwora i czasem, jeśli nie mam pewności co do higieny w danym hostelu, to tego używam i rzeczywiście tego używałam całkiem sporo w mojej ostatniej podróży i byłam bardzo zadowolona, że to ze sobą wzięłam. Jeśli chodzi o buty, to biorę sandały i zawsze biorę ze sobą japonki, plus trampki, bo mnie jest po prostu zimno na lotniskach i takich miejscach, w których na ogół jest klimat, dlatego ja zawsze mam ze sobą trampki, ale zakładam je na nogi. Z torebek biorę nerkę, ona jest całkiem spora, to kupiłam w Azji, ona jest całkiem spora i jest bardzo pojemna i mieści to, co jest najważniejsze dla mnie, czyli kamerę. Kosmetyki. Ostatnio popełniłam ten błąd, że wzięłam za dużo kosmetyków ze sobą. Tym razem już bym naprawdę obcięła ilość kosmetyków do minimalnej. Tutaj mam jakiś podstawowy bardzo make-up, dosłownie maskarę i jakiś tam kawałek różu. Na ciepłe klimaty nie ma sensu więcej. Wszystkie kable. Zawsze mam ze sobą powerbanka. To jest chyba najcięższa rzecz z tego wszystkiego. Ale to jest taki powerbank solarny, więc jak mi się rozładuje, to mogę go doładować. I to jest taki powerbank, który pozwala mi 3 razy naładować komórkę albo kamerę, tak więc bardzo jestem z niego zadowolona. Ja się pakuję w takie kostki do pakowania, które pozwalają uporządkować wszystkie Wasze ciuchy w plecaku czy w walizce.
Bardzo polecam, one są o tyle fajne, że mają dodatkowy suwak, którym można jakby zmniejszyć objętość tej kostki. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No i ostatnią rzeczą, którą zawsze zabieram, to jest moja butelka z filtrem LifeStraw, która pozwala mi pić wodę z każdego kranu wszędzie na świecie i również jestem mega zadowolona, że to kupiłam przed wyjazdem do Azji. Nigdy nie miałam żadnych problemów żołądkowych i zaoszczędziłam majątek, jeśli chodzi o wodę butelkowaną. No już nie wspomnę o tym, ile butelek plastikowych. No dobra, to zaraz się szybko spakuję i będziemy testować. A tak wyglądają wszystkie rzeczy, które już są tutaj spakowane i gotowe do wrzucenia do plecaka. Zobaczymy, czy uda mi się spakować do plecaka 23 litry. Najpierw przetestujemy młodszego brata, czy mniejszego brata, kultowego plecaka Quechua MH Escape 500. Tak się chyba dokładnie nazywa. Aczkolwiek wszystkie nazwy, ceny i wymiary tych plecaków znajdziecie w opisie tego filmiku. Tak wygląda ten plecak. Generalnie on jest bardzo fajnie przemyślany. Jest tutaj sporo kieszeni. Pierwszą z nich to jest kieszeń na plecak. Nie wiem... Aha, tutaj podobno zmieści się i 15 cali, i 13 cali. Tu jest kolejna kieszonka, do której ja bym wrzuciła kable po prostu. Poza tym tutaj mamy główną komorę, która się otwiera trochę jak walizka i jest taka płaska i głęboka. Jest tutaj jedna dodatkowa kieszonka i kolejna tutaj taka kieszonka. Więc tych kieszonek trochę jest takich porządkowych. Na górze też jest fajna kieszonka, która teoretycznie jest na okulary, ale oczywiście można ją wykorzystać na co tam tylko chcecie. I poza tą główną kieszonką mamy tutaj również jeszcze taką mniejszą, która wcale znowu nie jest taka mała. Całkiem sporo tutaj rzeczy też można napchać i są tutaj dalej jeszcze mniejsze kieszonki. Z boku tutaj są... Decathlon robi takie bardzo elastyczne, te boczne kieszonki, tak więc można tutaj wepchać różnego rodzaju butelki na przykład, czy też dodatkowe rzeczy. Ja zaraz zobaczę, czy ta moja butelka się tutaj zmieści. No i fantastycznie, bo się mieści. Znaczy może trochę pokracznie, ale się mieści. Z drugiej strony również jest taka sama kieszonka. To, co ja lubię w tych plecakach decathlonowskich, to jest to, że one mają te takie przewietrzniki na plecy, może tak to nazwę. Jeśli chodzicie cały dzień z tym plecakiem, no to on też jest fajny, wygodny, bo te plecy Wam płasko nie przylegają do tego plecaka, w związku z tym mogą trochę oddychać i aż tak bardzo się nie spocić. To są takie miękkie gąbeczki, które myślę, że trochę oddychają i gdzieś tam zapewniają ten komfort. Dodatkowo jest tutaj ten taki pasek, co powoduje, że można ten plecak założyć jakby na walizkę, na rączkę walizki. O, tutaj jest to pokazane. Kolejną fajną rzeczą w tym plecaku jest to zapięcie tutaj na wysokości klatki piersiowej, co powoduje, że ten plecak jest wygodniejszy w noszeniu takim długim, na kilka godzin na przykład, bo on się po prostu nie zsuwa. Same rączki tego plecaka również mają dużo takiego paddingu i myślę, że będą całkiem wygodne do noszenia. I kolejną fajną rzeczą jest to, że tutaj jest taka znowu elastyczna kieszonka, do której zmieści się większość standardowych telefonów. Jedynym minusem tego konkretnego modelu jest to, że nie ma tutaj tego pasa, który można zapiąć wokół. Natomiast to jest chyba na tyle mały plecak, że może to nie jest aż tak bardzo konieczne. I mimo wszystko wydaje mi się, że ten plecak tak czy inaczej będzie całkiem wygodny. No dobra, ale zobaczmy teraz, czy mi się uda zapakować do tego plecaka. Te wszystkie moje rzeczy, to jest, przypominam, 23 litry. On jest naprawdę dosyć mały. Patrzę, czy tutaj są wymiary, ale nie ma, tak więc wymiary konkretne tego plecaka zamieszczę w opisie.
Powiem tak, jestem w szoku, ponieważ naprawdę udało mi się zmieścić w te 23 litry. Są dosyć wypchane, to przyznaję. Aczkolwiek coś tutaj jeszcze by się zmieściło, to nie tak, że zupełnie. Teraz przetestuję, jak on się zachowuje na plecach. Szczerze mówiąc, to ja się chyba nie zastanawiać, czy nie jeździć z tak małym plecakiem. To jest, ja jestem w szoku, że po pierwsze to jest takie leciutkie tutaj wszystko w porównaniu do mojego ostatniego plecaka, który wzięłam ze sobą do Azji na 10 miesięcy. Kupiłam 70 litrów i ja wiedziałam, że to jest dużo. To było 2 razy więcej niż mój poprzedni plecak, z którym jeździłam po Azji. Tylko że ja wówczas jeździłam na 2-tygodniowe wakacje do Azji, a tutaj stwierdziłam, no dobra, jadę na co najmniej rok, więc no, już bez przesady, muszę ze sobą jakieś rzeczy wziąć. Jak się okazało, nie musiałam. Chciałam mieć tą 70, większy plecak, żeby mieć trochę więcej miejsca na wypadek, jakbym, nie wiem, kupiła coś po drodze fajnego i tak dalej, ale skończyło się na tym, że woziłam ze sobą dużo niepotrzebnych rzeczy, które koniec końców i tak wyrzuciłam w którymś momencie, czy gdzieś zostawiłam. I słuchajcie, jeśli jesteście minimalistami i myślę, że dla facetów to jest maks. Naprawdę faceci w większości nie potrzebują większego plecaka niż to. Jeśli ja jestem w stanie jako kobieta się zmieścić do tego plecaka, to wy na pewno. Mega, mega polecam. Ok, plecak numer 2. Kolejne 23 litry. To się nazywa Quechua NH Escape 500 Roll Top, czyli ten plecak mnie zaintrygował, bo on może spełniać kilka funkcji moim zdaniem. Zresztą podobnie jak ten poprzedni, też można go używać na co dzień jako taki plecak miejski po prostu. Ten jest może trochę ładniejszy, jest na pewno mniej toporny. To jest plecak z takim rolowaną górą jakby, tak, który się w ten sposób zamyka. On ma taką klamrę. Natomiast on jest o tyle fajny, że on ma tutaj bardzo fajne odpięcie, takie, które powoduje, że znowu łatwo można się dostać do wnętrza tego plecaka. W środku mamy też kilka różnych kieszonek, takie, które pozwalają zorganizować lepiej. Mamy też takie ukryte kieszonki. Tutaj znowu też się mieści laptop 15 i 13 oczywiście. Możemy się dostać do tego laptopa również i w ogóle do tego plecaka tutaj z boku jakby. Plecak ma znowu też tutaj kieszonki zewnętrzne. Ona jest całkiem spora. Znowu są te kieszonki boczne, takie które się rozciągają i znowu jest tutaj też kieszonka na komórkę. Jest to zapięcie tutaj na klatkę piersiową. Z tyłu jest taki sam jak ten poprzedni. Ok, no dobra, to przetestujmy, czy zmieszczę się w ten plecak. No dobra, spakować się spakowałam. On na pewno jest trochę ładniejszy i myślę, że na takie warunki miejskie jest spoko. Natomiast jeśli chodzi o jednak pakowanie i organizację i znajdowanie czegoś w plecaku, to myślę, że tamten jednak wygrywa. Kolejny plecak, który dzisiaj testujemy, to jest Quechua NH Aprenas 500. I teraz tak, on znowu ma sporo kieszonek. Aczkolwiek nie ma już kieszonki na laptopa. W sensie można tutaj oczywiście wsadzić tego laptopa, ale nie ma takiej oddzielnej jakby kieszonki na laptopa. Co moim zdaniem jest plusem. Jeśli podróżujecie gdzieś służbowo i tego laptopa ze sobą musicie wziąć, no to spoko, ale jeśli jedziecie na wyjazd po prostu na wakacje i nie bierzecie ze sobą laptopa, to ta kieszonka z laptopem jednak zajmuje trochę miejsca. No i nie ma co się oszukiwać, jest trochę niepotrzebna, tak? Tak więc ten plecak jest fajną alternatywą do tych z kieszonkami, konkretnie na laptopa. Ma dużą tutaj komorę. Minusem natomiast jest to, że nie otwiera się tak jak walizka. Ja jestem wielką fanką tych otwierań walizkowych, bo naprawdę jak trzeba coś znaleźć w plecaku, no to w większości przy takich standardowych plecakach trzeba wszystko wyrzucić, żeby coś znaleźć, niestety. Tutaj jest duża jedna komora, jest jedna mała kieszonka. Plusem tego plecaka jest to, że tutaj jest na dole oddzielna jakby kieszonka
do której można spakować na przykład buty, albo jakieś mokre rzeczy, albo brudne rzeczy na przykład. Poza tym mamy kolejną kieszonkę tutaj mniejszą z przodu, która jest głęboka. Znowu ona się niewiele otwiera, ale jest głęboka. No i kolejne tutaj jakieś mniejsze też kieszonki poboczne są. Również po boku znowu takie elastyczne są kieszonki na wodę na przykład. Z tyłu tutaj nie ma aż tyle przewiewu jak w tych poprzednich plecakach. Jeśli chodzi o szelki, to są tak samo wypełnione gąbką jakąś jak w tych poprzednich modelach, więc to pewnie sprawi, że ten plecak jest wygodny. Jest znowu zapięcie tutaj na klatce piersiowej, ale to, co ja bardzo lubię, to są te zapięcia właśnie w pasie, które powodują, że ciężar jednak tego plecaka rozkłada się również w pasie. No dobra, ale ja testuję, jak wiele miejsca mi zostanie w tym plecaku, biorąc pod uwagę, że te rzeczy, które mam, mieszczą mi się do 23 litry. Tutaj jest aż o 7 litrów więcej. Ponieważ on jest większy, to bez problemu wszystko mi się zmieściło, mam jeszcze sporo luzu. Ja powiem szczerze, że ja wolę plecaki, które mają jednak trochę tego luzu. Ten pasek wokół pasa jest spoko. On nie będzie nigdy super wygodny, bo to jest po prostu zwykły kawałek takiej niezbyt szerokiej taśmy. No ale jeśli ten plecak zrobi się bardzo ciężki, no to jest fajna opcja, żeby mieć. Wydaje się być również dosyć wygodny. Tak więc mówię, to jest jakaś opcja. Ja myślę, że jednak zostanę przy opcjach plecaków, które się otwierają jak walizka, ale to wynika głównie z tego, że ja podróżuję na dłuższe podróże i często się przemieszczam. Jeśli jedziecie na wakacje, gdzie będziecie w jednym hotelu przez tydzień na przykład, to myślę, że to absolutnie nie jest żaden problem, żeby wziąć ze sobą taki plecak i po prostu się wypakować na miejscu. Porozmawiajmy teraz o tym plecaku. To jest Quechua Apenas NH Escape 100. Czemu zwrócił ten plecak moją uwagę? Ponieważ w chwili obecnej kosztuje on bodajże 69 zł. Jeśli macie naprawdę niski budżet i chcecie znaleźć po prostu plecak, w którym możecie się spakować bez problemu i który myślę, że również Wam posłuży całkiem dobrze przez myślę co najmniej kilka wypraw, to jest bardzo fajna opcja. Dobra, obejrzyjmy teraz ten plecak. Znowu jest to plecak taki bardziej standardowy, który otwiera się po prostu z góry, nie jak walizka. To nie jest ta opcja z laptopem, natomiast tutaj jest kieszonka, do której ten laptop się zmieści. Poza tym jest tutaj kolejna kieszonka, do której też można coś wpakować. Jest on dosyć pojemny w środku. To mniej więcej tyle. Nie jest tutaj więcej, za bardzo nie ma co o nim mówić, jeśli chodzi o środek. Jest na zewnątrz kolejna kieszonka, która jest całkiem pojemna, ale jest tylko jedna i znowu jakby bardzo prosta. Po bokach znowu są takie elastyczne kieszonki na wodę na przykład. Jeśli chodzi o te gąbki jakby z tyłu, to zdecydowanie czuć, że one są gorszej jakości i mniej jest tej gąbki niż w tych poprzednich modelach. Natomiast myślę, że za te 70 zł, to jeśli nie macie w planach nosić tego plecaka jakoś bardzo dużo, to myślę, że to jest naprawdę bardzo w porządku opcja. Znowu mam zapięcie tutaj w klatce piersiowej i co ciekawe ma nawet zapięcie w pasie. No dobra, zobaczymy jak mi się uda w niego zapakować. No i wszystko udało mi się do tego plecaka zapakować. Generalnie myślę, że nie ma w nim absolutnie nic złego. Jest naprawdę całkiem porządnie wykonany. Jako tani plecak, który możecie zabrać ze sobą do samolotu jako plecak czy bagaż podręczny, to myślę, że to jest super opcja. Jeśli ktoś nie wyjeżdża często na wakacje i szkoda mu kasy na model, bardziej wygodny model, to się super sprawdzi jak najbardziej. A teraz na tapetę bierzemy ten oto plecak, to jest Quechua NH Escape 500. To jest właśnie ten szlagowy plecak. Nie będę omawiać tego plecaka przegródka po przegródce, bo to trochę nie ma sensu. Pierwszy plecak, który omawiałam, to jest właśnie mały brat tego plecaka.
Ten mniejszy ma 23 litry, ten większy ma 32 litry, a poza tym są identyczne. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, jak on wygląda w środku, to zapraszam na początek tego wideo. Ten jest przetestowany w Ryanerze. Nikt się nie przyczepił do tego plecaka, aczkolwiek nie był on wypchany, tak jak mówię, po brzegi. Było zostawione trochę miejsca, żeby właśnie w razie tego, jakby tam trzeba go było mierzyć, no to żeby można go było wcisnąć. Zobaczymy, jak dużo miejsca mi zostanie, jeśli chodzi o zapakowanie się do niego. Ok. Absolutnie żadnego problemu, jeśli chodzi o zapakowanie się do tego plecaka. Ja mam tam sporo luzu. Są tutaj również szelki na biodra. Też te takie mega podstawowe, ale są. To jest obecnie mój ulubiony plecak na takie podróże krótkie, tygodniowe, ale następnym razem, jak będę jechała do Azji, to prawdopodobnie również go ze sobą wezmę. Ostatni plecak, który dzisiaj będziemy omawiać, to jest 4Class Travel 500 Organizer, chyba to się nazywa. To jest największy z tych plecaków. Ten plecak ma 40 litrów, ale też jest naprawdę, moim zdaniem, tak najlepiej, najrzetelniej wykonany. Jak widzicie, on ma nawet takie już porządne tutaj szelki na biodra i sporo przewiewu tutaj również na plecach. Można tutaj regulować na przykład te szelki, tak żeby było wygodniej. W tych poprzednich nie było żadnej regulacji. Dodatkowo tutaj jest też taka fajna kieszonka, no też na komórkę. W ogóle muszę powiedzieć, że ja jestem dużą fanką produktów z Decathlona, dlatego że one naprawdę są bardzo fajnie przemyślane. Chociażby to, że te kieszonki są elastyczne i stosunek jakości do ceny wydaje mi się, że jest naprawdę mega. Tak więc polecam sobie te plecaki pooglądać. Natomiast ten plecak konkretnie jest o tyle fajny, że to jest naprawdę taka walizka na plecak. On się otwiera no już jak typowa walizka. Ma dwie takie duże komory, które w ogóle są, jak widać, też zabezpieczone dodatkowymi suwakami, więc można tutaj sobie wszystko też fajnie poukładać. Wprawdzie te komory są duże. Tak jak wspomniałam, 40 litrów, no to już jest naprawdę spora przestrzeń. Myślę, że to jest fajny plecak dla osób, które chcą jednak wziąć ze sobą trochę więcej rzeczy, może większy ręcznik na plaży na przykład. Komory tutaj są fajnie również zorganizowane z jednej i z drugiej strony. Są kieszonki, tutaj ta cała komora również, no cała się nie otwiera, ale spora jej część się otwiera. Ten plecak również ma kieszonki tutaj po boku, znowu elastyczne na wodę. Fajną też opcją jest to, że on ma rączkę tutaj od spodu jakby, więc wtedy wygodniej jest po prostu go złapać albo od góry, albo od dołu. No dobra, spróbujmy się zapakować w ten plecak. Fajną również rzeczą w tym plecaku są te szelki jakby boczne, które pozwalają cisnąć ten bagaż, który jest w środku i wtedy jakby on optycznie jest sporo mniejszy, ten plecak. Ale ogólnie ja jestem zakochana w nim, sam sobie dosyć lekki. On jest troszeczkę sztywniejszy niż te poprzednie plecaki, natomiast ciągle jeśli ktoś się do Was przyczepi na lotnisku, że plecak jest za duży, to ciągle można będzie go upchnąć do tej kratki z tymi wymiarami walizek podręcznych. Jeśli chodzi o wygodę tego plecaka, to jest on zdecydowanie najwygodniejszy. Jeśli chodzi o funkcjonalność taką organizacyjną, to również jest zdecydowanie najwygodniejszy. To jest 40 litrów. Jeśli chcecie mieć taki bardziej uniwersalny plecak, który Wam posłuży również na jakieś wyjazdy, na przykład jeśli jeździcie w góry, trekkingi, czy lubicie również odwiedzić nie tylko ciepłe kraje, ale klimacie umiarkowanym albo powiedzmy nieprzewidywalnym, to jest fajny plecak, bo tam jednak znajdziecie tą przestrzeń na to, żeby troszeczkę więcej spakować. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam trochę, jaki plecak kupić, żeby on był jak najbardziej dobrany do Waszych potrzeb.